No cześć kochani wędkarze, witam Was w kolejną niedzielę, wrzesień 2023, 23 dzień września, poranek 6 rano i dzisiaj postanowiłem kolejny raz zaryzykować i całkowicie spontanicznie, bez zanęty przyszedłem i kontynuujemy naszą przygodę z grochem. Dzisiaj jeszcze bardziej ryzykownie, bo bez, tak jak powiedziałem, bez zanęty, więc sam groch. I zobaczymy, czy ta przynęta jest w stanie nam tu dać jakieś fajne ryby. Ostatnio bardzo fajnie się udało bardzo fajną płoć, piękną złowić. Ale generalnie nie był za skuteczny ten groch. Dzisiaj natomiast mam tylko jego, nie ma zanęty, nie ma robaków. Czy robaki sobie wziąłem tak asekuracyjnie, tak muszę się przyznać, ale nie mam zamiaru na nie łowić. Dzisiaj będę katował groch i będę cierpliwie go podrzucał, podstrzeliwywał, że tak powiem, z procki co jakiś czas. Rzuciłem sobie już tutaj kilka ładnych garści, żeby sprowokować tutaj te ryby, żeby podeszły. No i teraz będziemy sobie starać się przepływać i startujemy z tym łowieniem dzisiaj. Dzień, jak widzicie, totalnie inny niż ostatnio. Chociaż tam jakieś przerwy między tymi chmurami widać, ale generalnie jest zachmurzone, po deszczu. Dużo ciemniej było rano, jak dojeżdżałem. Ale teraz woda lekko paruje. Jest cały czas fajna temperaturka. W nocy 14, w dzień 25. Także rybki są cały czas w miarę aktywne. No tylko trzeba po prostu je postarać się tutaj sprowokować. No i ja dzisiaj właśnie będę się starał. Także groch, selektywna przynęta. Polujemy na klenia jak zwykle i jazia. Ewentualnie leszcza, który może przez przypadek też wziąć tą przepływającą naszą przynętę, bo oczywiście łowimy na przepływankę z kołowrotkiem o ruchomej szpuli, czyli moją ulubioną, piękną, finezyjną i wyrafinowaną metodę angielską. Także zaczynamy. Ja zakładam ziarko grochu na haczyk 12 i zaczynamy. Zestaw standardowy, spławik Avon Dave'a Harrella. Dzisiaj 6-gramowy. Mógłbym zejść w sumie niżej, może zmienię go na lżejszy, jeszcze taki do 5-4 gram może, bo jest naprawdę spokojnie, nie ma wiatru. Nurt jest spory, ale jak nie ma wiatru i głębokość tutaj przede wszystkim gra rolę, bo tu jest niecały metr głębokości, więc jest bardzo płytko, chociaż widzę, że ta woda troszeczkę jakby się podniosła po tym deszczu, więc może być trochę większy ten grunt. Zobaczymy właśnie, zaraz będę sprawdzał sobie. No i co? Obciążenie główne, wszystko w jednym miejscu. Przypon 30 cm bodajże. No i haczyk 12, tak jak mówię. Także zaczynamy i zobaczymy, co tutaj na ten groch nam się być może skusi. No i zobaczymy. Jesteśmy pierwszy raz we wodzie i zobaczymy, czy coś ten nasz groch będzie w stanie tu sprowokować. Na razie dosyć blisko brzegu i
Generalnie teraz czym będzie zimniej, przyjdzie październik, niedługo listopad. Czym będzie zimniej, tym będzie trzeba przechodzić powoli na właśnie zwierzęce, takie bardziej mięsne przynęty. Ale właśnie teraz próbuję jeszcze sobie sprawdzić tą przynętę roślinną, czyli ten groch, bo on był bardzo skuteczny zawsze na warcie, na jazie przynajmniej z gruntu, jak mówiłem jeszcze kiedyś. No i tutaj też dostałem parę takich właśnie porad od widzów, żeby spróbować tego grochu, bo to jest fantastyczna przynęta i ja to oczywiście potwierdzam z przeszłości. Tak jak pamiętam, to tak to było. O, i nam albo spadł, bo nie sądzę, żebyśmy nie zauważyli brania na groch, także na pewno spadł, źle go założyłem. No dzisiaj słuchajcie, to łowienie to będzie szkoła cierpliwości. To nie ma jak z robakami i z takimi zawodniczymi, bym powiedział, przynętami, gdzie te brania są praktycznie natychmiast. Tutaj jednak trzeba być cierpliwym, dorzucać po troszeczku tego grochu cały czas i cierpliwie czekać i zarzucać, zwijać. To jest dla cierpliwych zabawa. Ale jak już coś weźmie na ten groch tutaj nam, to będzie konkret. A przynajmniej jakiś duży krąb lub ładna płotka. Po to właśnie używamy takich przynęt, żeby pozbyć się całej tej drobnicy, która nam przeszkadza. Normalnie. A my tutaj przyszliśmy po większe ryby. Ale oczywiście generalnie chodzi o to, żeby te nasze duże ryby, po które tu przyszliśmy, odławiać w kontrolowany, regularny sposób, czyli tym grochem, który wsypujemy, powinniśmy je tutaj ściągnąć w to miejsce, a po ściągnięciu powinniśmy je tu utrzymać w tym miejscu i przynajmniej kilka sztuk. O, ładnie się spławiają. Piękny jest wrzesień. Po kilka sztuk powinniśmy tutaj być w stanie złowić. Jedna sztuka to przypadek, dwie już mniejszy, a od 3 w górę to już jest to, o co chodzi nam, czyli można powiedzieć regularne odławianie. Ale to zobaczymy, czy coś tutaj właśnie w ten sposób, bym powiedział, starożytny, bo kiedyś tak się łowiło na warcie i nie tylko. Właśnie królowały groch, kukurydza, pszenica. Z tym, że to łowienie takie jest, bym powiedział, jak ktoś mieszka tak jak ja właśnie nad rzeką i regularnie tu zagląda, to łowienie jest skuteczne, ale właśnie tak z doskoku przyjść, podsypać i od razu łowić, to już nie jest takie proste z taką przynętą. Chyba zaczepiłem. I nie bez powodu ci, co łowią na zawodach i łowią duże ilości niekoniecznie dużych ryb, stosują po prostu robactwo i zanętę, bo to jest jednak najskuteczniejsze. No ale niestety nie eliminuje drobnicy, chociaż są sposoby, żeby też robactwem łowiąc jednak wyeliminować te małe ryby, ale to trzeba już mieć, że tak powiem, duże doświadczenie, wyczucie w tym temacie. Wiem, że ochotka troszeczkę też selekcjonuje, ale szczerze mówiąc to nie za bardzo mam doświadczenie. No na razie pływamy i nic. Ale tak myślałem, że tak będzie. To nie jest tak, że
na groch przyjdziemy i sobie rzucimy parę garści grochu i od kilku pierwszych przepłynięć już będziemy mieli duże ryby. Tutaj jednak trzeba chyba troszeczkę popracować nad tym. Mam nadzieję, że coś się uda fajnego złowić. No i mamy pierwszego. Powolutku go spróbuję tu podciągnąć, ale mi wchodzi znowu chyba w brzeg. Mam nadzieję, że uda się. No niestety nie jest to takie proste tutaj wzdłuż tego brzegu podciągnąć taką rybę. Ale jest ładny. Jest co ciągnąć. Nie wiem, czy widać, jak kij pracuje. Ale muszę go trzymać na sztywno. Nie mogę mu dać zbyt dużego luzu. Jest cały czas całkiem w brzegu. Tu nie wiem, czy ja go dociągnę. O. To by było chyba na tyle. I po raz kolejny to samo. Ryba weszła w brzeg i koniec. Co ja tu mam robić? Jak ja mam te ryby tu holować? Weszła w brzeg. Teraz odpuścimy trochę, zobaczymy. Może wyjdzie. Kurczę, no nie ma jak tu wyholować tych ryb. One są po prostu... Wszedł w brzeg i koniec. Nie ma szans. Się nie wycofa ta ryba już teraz. Drugi taki stracę. I to z całym zestawem pewnie. Chociaż widać, że ta ryba jeszcze tam chyba jest. O, chyba wyszedł, czy nie? Wyszedł chyba. Tak, wyszedł. Wyszedł. No to jest jeszcze szansa. Ale cały czas się trzyma blisko brzegu. O, teraz. Jest tutaj blisko, już mamy go. Teraz końcówka będzie najgorsza. Ale cały czas cwaniak jest przy brzegu. Jest. Ale to jeszcze nie czas na podbierak. Muszę być gotowy, ale jeszcze nie czas. Kleń chyba. Taki sam jak ostatnio. Piękny. Idzie ładnie. Ale jest na tyle silny, że jeszcze nie gotowy. Nie wiem, czy tym krótkim podbierakiem go tu dam radę wyciągnąć. Ale jest piękna ryba. No mam nadzieję, że będę mógł wam go pokazać. Ale trochę go muszę zmęczyć. No nie ma innego wyjścia, bo na razie on jest całkowicie niegotowy. Jest cały czas silny i aktywny. Nie będę mu pokazywał podbieraka. Aj! Spokojnie. Ważne, żeby haczyk mu nie wyskoczył. Jak haczyk mu wyskoczy, to mamy pozamiatane. Teraz poszedł na środek. Trochę już go podmęczyłem tam pod tym brzegiem. Więc już nie jest tak żwawy, ale jeszcze może wyskoczyć. Piękna ryba. No trzeba go tutaj powolutku, bo on musi być już troszeczkę pod powierzchnią wody. Musi być zmęczony, inaczej on tutaj nam nie wejdzie do tego podbieraka.
Więc trzeba go trochę pomęczyć. Piękna ryba. Podobny do tego ostatniego. Tak jakby nawet ten sam. Nie ma za dużo siły, ale jeszcze cały czas nie chce się poddać, więc... O, widzicie. Kleń to... O, i teraz żeby mi tu nie wlazł te krzoki. Dobra. No, cały czas jest jeszcze żywotny niestety. I go mogę tu stracić jeszcze pod tym brzegiem. Ważne, żeby mi nie wszedł w brzeg, a tak jak jest dobrze zapięty, to powinniśmy dać radę, ale cały czas ma całkiem sporo siły i nie chcę go tutaj na siłę podciągać, bo to cały czas w tym nurcie naprawdę idzie dobrze. No, ręka mnie już zaczyna trochę boleć, powiem szczerze. Mam ten podbierak tu uszykowany, ale muszę go tu spokojnie przemęczyć, bo inaczej to no niestety nie da rady. A to jest są naprawdę silne prądowe ryby. Kleń to jest silną rybą i nie wolno go tutaj pospieszać za mocno. Piękna sztuka. Tak jak widzicie, groch jest nadal skuteczny. Polecam wszystkim tą przynętę. Szczególnie właśnie na te klenie, które naprawdę są rybami sporymi. Ale strasznie się go długo holuje. Ale już chyba trochę ma dość. Musi łyknąć powietrza i wtedy możemy próbować podbierać. Na razie nie za wcześnie, bo tak, już trochę łyknął, ale jeszcze chyba nie. Czy już? Głupio go byłoby teraz stracić na sam koniec. Ale cwaniak widzi podbierak chyba. Nie chcę go... No, druga próba nieudana. Jeszcze ma dużo siły. Niestety, więc musimy być cierpliwi. Musimy być cierpliwi, żeby mu nie wyrwać tego haczyka, bo cały czas ma werwę. Jest już, gdybym miał ten dłuższy podbierak, to już bym go mógł próbować podebrać, ale mam ten krótki, więc nie mogę na razie. I co? Nie masz dość jeszcze, nie? No niestety jeszcze nie. Teraz? Tak jest, mamy go. Mamy go, kochani. I o to chodziło. Podbierak jest krótki, więc muszę ostrożnie teraz z nim obchodzić, bo ostatnio, jak widzieliście, przygody miałem. Aż piękna ryba. Jeszcze większy chyba niż ten ostatni. Fantastyczna sztuka. Fantastyczna ryba.
Nie wiem, czy to wszystko było widać, ale no wspaniale po prostu go zmęczyłem. Pokażę wam go i zaraz go wypuszczam, bo on jest naprawdę wykończony. Ale jest naprawdę potężny. Większy niż ten ostatni. Zdecydowanie. Większy może niedużo, ale spójrzcie na to. Ogromny. Ogromny pysk, zobaczcie na to. Wspaniała ryba. Wspaniały, ogromny, warciański kleń. Trochę jeszcze siły ma, ale nie chcę go za długo trzymać. Chcę tylko, żebyście go dobrze zobaczyli. Piękny. No, oczywiście bateria mi się skończyła w kamerze. Dokładnie jak wam chciałem go pokazać, dokładnie tego klenia. No wspaniały, 2-kilowy, piękny kleń. Nie wiem, może miał nawet prawie 50 cm. Muszę właśnie jakąś miarkę ze sobą wnosić i je mierzyć, te ryby, bo tak tylko je oceniam na oko. Czasami ta ocena jest katastrofalnie pewnie nieprawidłowa. Także nie śmiejcie się. Ale ten był jeszcze większy niż ten ostatni, więc piękne są. Także nie chcę tracić czasu i kontynuujemy tą naszą piękną przygodę wrześniową. No, ewidentnie mamy tutaj do czynienia z pięknymi rybami. I tak jak jeden z was lub nawet kilku chyba mi doradzało, ten groch jest naprawdę skuteczny na te największe sztuki. No bez dwóch zdań, nie ma o czym rozmawiać. Także dzięki za podpowiedź i przypomnienie mi tej starej, bardzo skutecznej przynęty. No dobrze, będziemy kontynuowali w takim razie tą naszą przepływaneczkę. To jest podwójna satysfakcja złowić klenia, taką dużą, piękną rybę, taką metodą. Polecam wszystkim, naprawdę. Nie jest to bez znaczenia, w jaki sposób łowimy te ryby. Dużo większa satysfakcja jest z takiego połowu, jeżeli łowimy finezyjnie, wyrafinowanie i tak dalej. No dobra, kontynuujemy. No słuchajcie, narobiliśmy trochę zamieszania z tym pięknym kleniem złowionym na przepływankę z kołowrotkiem o ruchomej szpuli. Szczerze mówiąc, to na taki zestaw to jest pierwszy mój taki kleń i w ogóle tej wielkości. Także narobiliśmy trochę zamieszania, dorzuciłem trochę grochu i chwilę poczekam. Niech się sytuacja uspokoi w tym łowisku. I będziemy kontynuować. Napiję się trochę kawki. Jeszcze może strzelę kilka takich niewielkich porcji grochu. I będziemy kontynuować oczywiście, bo dzień się zaczął bardzo pięknie. I szkoda by było tego zmarnować. Ale trzeba też cierpliwie im dorzucać te przynęty tutaj, bo one same tutaj nie znajdą tego miejsca, jeżeli nie zostaną sprowokowane odpowiednią ilością przynęty w wodzie. Groch jest fantastyczny, bo ma to do siebie, że on bardzo dobrze tonie w wodzie i bardzo dobrze się trzyma w nurcie. W przeciwieństwie do na przykład robactwa, które to bardzo szybko spływa z nurtem. Po prostu. Także trzeba co jakiś czas dorzucać troszkę i je tutaj prowokować. Bardzo duża cierpliwość też jest potrzebna, no ale jest wynagrodzana naprawdę fantastycznie. No dzisiaj kolejna klucha
jeszcze większa od tej ostatniej. Już ta ostatnia mi się wydawała bardzo dużą rybą, fajną, okazałą. Jak weźmie się takiego klenia potężnego w dłonie, to naprawdę czuć jego masę i przede wszystkim jest szeroki ten pysk, który widzieliście. To on jest w stanie pochłonąć nawet niewielką płotkę, podejrzewam. Bo nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale klenie oczywiście też polują na inne małe rybki. Nie są to ryby typowo spokojnego żaru. No ale ten groch jest naprawdę na nie bardzo skuteczny i zawsze był skuteczny na jazia też. W rzece kiedyś w Warcie było więcej jazi. Ja głównie łowiłem kiedyś za chłopaka łowiłem kiedyś bardzo dużo właśnie na feder jazi. Przede wszystkim jazi, a kleni praktycznie w ogóle nie było na Warcie. Ta woda im po prostu, ta czystość wody, która nie była najwyższej klasy, nie odpowiadała im absolutnie. Natomiast teraz widzę, że się pojawiają. Jest dużo, bardzo dużo na rybku klenia. No i dzisiaj i ostatnio, ale pięknie lecą dwa łabędzie tutaj. I ostatnio widać, że te ryby już dorosłe też osiągają naprawdę piękne rozmiary, także bardzo jestem szczęśliwy. No w tym sezonie zaczęło się w końcu z dużymi rybami. W tamtym sezonie mi się nie udało, ale w tym już tak. I teraz tylko następnym celem, który sobie postanowiłem zrealizować, jest zrobienie dokładnie tego samego co dzisiaj, tylko w grudniu lub w styczniu zimą przy zerze, czy przy minusowej temperaturze. Bo klenie też biorą i żerują zimą, z tym, że nie mam kompletnie doświadczenia, jak je poszukać tutaj w tej rzece, bo naprawdę jest tutaj w Warcie złowić ryby tych rozmiarów zimą. To jest mistrzostwo świata. Jakby mi się to udało, może w tym sezonie mi się to uda. Będę próbował w każdym razie. Mam nadzieję, że będę miał taką możliwość, bo życie różnie się układa, ale mam nadzieję, że będę miał taką możliwość i jakby mi się udało się nauczyć je łowić zimą na Warcie, to już by była naprawdę wysoka półka umiejętności. Napiszcie, czy łowicie w ogóle zimą i czy łowicie na takiej rzece i czy udaje wam się w ogóle łowić takie ryby zimą. Bardzo jestem tego ciekawy, bo ja na Warcie na razie zimą mam praktycznie zerowe efekty. Czasami jak jest lepszy dzień, to troszkę jakiś tam maleństw się złowi, ale coś takiego, żeby złowić, to naprawdę jest wyższa szkoła jazdy, tak jak mówię. Także dopiję kawkę i kontynuujemy. No na razie po tym naszym zamieszaniu nie ma żadnych brań. Aczkolwiek parę razy mi się spławik przytopił i nie jestem pewien, co to było. Cały czas badamy sytuację i podrzucam troszeczkę tego grochu co i róż. No i patrzymy, co się tutaj będzie działo jeszcze. Pogoda jest piękna. Nie ma takiego prześwietlonego nieba jak ostatnio, tylko są chmury. To jest bardzo korzystne, bo nam wtedy ten czas żerowania się wydłuża i te ryby też bardziej reagują na przynęty, jeżeli nie jest tak prześwietlona woda. Więc cały czas dajemy radę i sobie przepływamy, ale coś na razie się nic nie dzieje. No ale jesteśmy nieugięci, cały czas cierpliwie przepływamy i dosypujemy, przepływamy i dosypujemy. Słońce jest już bardzo wysoko, czego nie widać, bo mamy zachmurzone niebo, ale jest już wysoko. No i zobaczymy, czy przy tym
tej porze też cały czas będą jeszcze jakieś trafiać się ubrania. Miałem takie 2 przytopienia, ale całkowicie puste zacięcie miałem. Nie wiem, czy nie powinno się troszeczkę jednak dać im czasu, bo przy tak dużym pysku, o widzicie jak pięknie łabędź teraz szusuje nad powierzchnią wody. Pięknie. Co ja mówiłem? Aha, że trzeba im trochę chwilę dać czasu, bo nawet po zatopieniu spławika jeszcze dosłownie pół sekundy poczekać przed zacięciem. Bo ta paszcza jest po prostu tak wielka, klenia, że czasami możemy wyjąć im po prostu tą przynętę z pyska, zacinając za wcześnie. I tak chyba też, kurczę, miałem jeszcze ze 2 razy taki przypadek. Ale nie jestem pewien, szczerze mówiąc. Czy tak to było, ale miałem przytopienia 2. Więc mogło to być, że tak powiem, mój błąd. Na razie całkowicie bez brania, ale no groch jest na tyle selektywny, że tak jak mówiłem, to czasami trzeba się wykazać naprawdę dużą cierpliwością, żeby wyczekać te brania. I to nie będzie też tak, że będziemy co drugi czy co trzeci przepływ zaraz łowić taką rybę, bo musiałoby być ich naprawdę dużo i musiały bardzo szybko reagować na wszystko, co przepływa nad ich głowami, a z reguły to tak nie jest. Ciekawe, ile tu leszczy do tego grochu podpływa, ale leszcz taką przepływającą przynętą się ciężko interesuje. Więc nie mamy zbyt wielkich szans na leszcza. Ale dla mnie te klenie to są po prostu genialne i cudowne i mogę je tylko łowić. Nie ma problemu żadnego. Fajnie było, jakby jeszcze trafił się jakiś jaś. To by było też ciekawe. Bo też dawno żadnego nie złowiłem. A to jest taka metoda, że jaś też powinien zareagować. Bo jazie są bardzo podobne do kleni tak naprawdę w ich zachowaniu. To są oczywiście zupełnie inne ryby, ale też reagują na takie podobne przynęty jak klenie. I też polują na ryby. No słuchajcie, mamy kolejną rybkę. No nie jest to oczywiście tej wielkości jak poprzednia, ale całkiem sympatyczna. I to chyba nie jest nawet kleń, tylko krąb. Ale ładny. Więc nie będziemy się z nim tak cackać, tylko po prostu go szybko podbierzemy. Tak, piękny krąb. Piękny krąb. Ojej. Jaki też strasznie podekscytowany krąb. O, haczyk wyjęty. Proszę bardzo. Piękna rybka. Naprawdę śliczne ryby. Piękny, duży, warciański krąb. Piękny. No cóż, to do wody, tak? O, i nawet wypluł 2 grochy. Więc ewidentnie moja przynęta im pasuje. Ale podbierak ciut krótki. Lepiej jakby była wersja 3-częściowa, tak jak miałem. Dużo lepiej by się to sprawdzało, bo tu jednak bardzo daleko jest do tafli wody, dużo trawy
Także duża ryba naprawdę stanowi problem, żeby podebrać, chociaż no dałem radę tego klenia podebrać, więc aż tak strasznie nie jest, ale jednak jak jest dłuższy podbierak, jest dużo wygodniej i dużo pewniej. No dobrze, kontynuujemy w takim razie. I strzelamy sobie na spławiczek. Po kilka dosłownie ziarenek co jakiś czas. Prawie co spływ. Ale na razie powiem wam szczerze, że nie ma brań. Ale tak jak mówiłem, przyszedłem tylko z grochem. Nic więcej nie mam. I uparłem się i będę tylko łowił na ten groch. A to oznacza dużo więcej cierpliwości. Będzie trzeba. Bo te brania nie są takie jak na białe robaki. Że cały czas coś nam się psoci i cały czas nam się wydaje, że coś się dzieje w łowisku. Tutaj jest wręcz odwrotnie. Wsypujemy i nic się nie dzieje i nagle bach. I nagle bach i coś jest. I taka jest właśnie specyfika takiego łowienia na groch. Że ta przynęta, no niestety, ale pracuje dosyć wolno. Ale jak już zapracuje, to naprawdę jest rezultat konkretny. Naprawdę konkretny, musicie mi uwierzyć. Zresztą widzieliście. No, trochę się niebo przeciera, słońce zaczyna się przebijać. Nie jest to chyba dobry znak raczej. Od rana jednak było to dużo bardziej wędkarsko, atrakcyjnie. Z tymi chmurkami. No, niestety groch jest przynętą, przy której trzeba wykazać się naprawdę mnóstwem cierpliwości, jeżeli chodzi o przepływankę, bo nie jest to tak jak z robakami, że te brania są bardzo częste. Oczywiście jak już są, no to są ryby wspaniałe, piękne i okazałe, ale nie ma tych ryb tak dużo jak na robaki. No ale oczywiście jest wspaniałą przynętą, selektywną. I generalnie konkluzja jest taka, że bardzo, bardzo polecam. Warto łowić na groch. Trzeba tylko przyjąć odpowiednią taktykę. Ja dzisiaj mam tylko groch. Troszkę też gotowanej kukurydzy, ale głównie groch. Nie mam żadnej zanęty ani nic, więc troszkę za mocno chyba podnęciłem na początku. Wrzuciłem większość tego, co miałem na początku, jak tylko przyszedłem, a to może było troszeczkę błędem. Mogłem to inaczej rozłożyć, to podsypywanie. No ale cóż, będziemy wyciągać wnioski. Generalnie przynęta warta spróbowania jak najbardziej. Sami widzieliście, jakie mogą być rezultaty. Także wspaniałe łowienie. Złowiłem jeszcze dwa małe krąpie, jedną małą płotkę, ale już nie chciałem już tego zamieszania robić z kamerą i tak dalej, więc generalnie po tym dużym kleniu porannym nic ciekawego więcej już się tu nie zdarzyło. No ale jeszcze zamierzam chwilkę popróbować i nie zamierzam jeszcze iść do domu. Oho. Tak jakby małe przytopienie. Nie zamierzam jeszcze iść absolutnie do domu. Jeszcze troszkę popróbuję. I zobaczymy. Może jeszcze coś do pary uda się wyciągnąć. I właśnie chyba się...
No niestety, ale nie zaciąłem go dobrze. Ją lub nie wiem co to było, ale wyglądało dosyć fajnie. Nie było to aż tak ciężkie jak ta poranna sztuka, ale wyglądało dosyć fajnie. Kurczę, szkoda, no. No bardzo szkoda. Tak, no niestety branie było. Ajaj, no szkoda, no zobaczymy. Próbujemy dalej. Cały czas próbujemy, walczymy. Ale powiem wam, że no na razie nic. Oprócz tych kilku rybek i tego bonusika rano cały czas pływamy praktycznie bez brań. Także nie za wiele się dzieje, powiem szczerze. No tak to jest właśnie z tymi przynętami takimi jak groch czy kukurydza nawet. One są fajne, selektywne, ale ryba musi być zgromadzona w jednym miejscu, żeby taką przepływającą przynętę regularnie pobierała, bo inaczej się to słabo przedstawia, tak jak widzicie. No dobrze, słuchajcie, walczyłem jak groch. Puh. Walczyłem jak lew z tym grochem. No ale niestety nic więcej porządnego się nie udało tutaj wyciągnąć. Oprócz tego pięknego bonusa nad ranem. Także będę powolutku kończył. Krótkie podsumowanie. Groch to fantastyczna przynęta, selektywna, nie ściągająca drobnicy nam w łowisko. Pięknie się łowi, wygodnie się zanęca. Znakomity dodatek do zanęty również. Także bardzo polecam. No i efekty widzieliście sami. Jakie czasami można rybki połowić. Ma swoje wady oczywiście. No, łowienie jest bardzo wymagające dużo cierpliwości. Brania są nie tak częste. Jeszcze będę próbował, jeżeli chodzi o zanęcanie, kilka opcji. Bo dzisiaj całkowicie bez zanęty, samo ziarno w kieszeni i to wszystko, i tak przyszedłem na ryby. Bez plecaka nawet. Natomiast będę jeszcze próbował zanęcić normalnie kulkami, tak jak ostatnio, i grochem, z tym, że będę rozkładał różnie tą zanętę, bo być może za dużo wrzucam na początek na przykład, za rzadko donęcam w czasie łowienia później i tak dalej, i tak dalej. To wszystko ma znaczenie, jeżeli chodzi o utrzymanie ryb w łowisku, bo niestety, jeżeli chcemy łowić je przez całą sesję równo i nie tylko na początku czy na końcu przez przypadek, ale całą sesję równo, no to niestety musimy opanować do perfekcji sztukę nęcenia. Absolutnie bez tego się nie uda, bo no, ta ryba będzie po prostu przez przypadek tylko nam trafiała na haczyk. Także czasami przy zarzucaniu owinie się wokół przelotki i zablokuje cały zarzut, więc trzeba powtórzyć. I to jest do wypracowania pewnie technika, ale czasami się tak zdarza. No, także tak jak mówię, genialna przynęta, bardzo wszystkim polecam próbować, ale żeby łowić regularnie, to trzeba opanować sztukę nęcenia. Dość precyzyjnie trzeba ustawić grunt, trzeba wiedzieć, jak prowadzić tą przynętę, czy przytrzymywać. Tutaj wydaje mi się, że przytrzymywanie dosyć dobrze skutkuje, ale no dzisiaj nie udało mi się połowić tak regularnie, jakbym chciał. No ale tak czy inaczej dzień był bardzo udany. No i ta pierwsza rybka bardzo mnie cieszy. Już
już zacząłem łowić te duże klenie, więc to jest dla mnie najważniejsze i teraz będę kontynuował tylko i udoskonalał, że tak powiem, moją technikę, żeby łowić ich coraz więcej regularnie i tak jak, że tak powiem, ja sobie zaplanuję. Także to by było chyba na tyle dzisiaj. Jeszcze tutaj parę razy przepłynę, ale jeżeli bym już się nie włączył, to dzięki serdeczne za oglądanie i do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć, hej!